Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z nowościami. Co do dwóch nowości, nie jestem pewna, czy już na kanale nie pokazywałam ich gdzieś. Podejrzewam, że mogłam je pokazywać. One są już u mnie dość dawno, ale nie wiem, czy o nich mówiłam. Mogłam pokazywać je na kanale odnośnie filmu, gdzie robiłam mój wózeczek książkowy, mój TBR card. Tak mi się wydaje, że mogłam o nich wspomnieć, ale nie jestem pewna i jak patrzyłam na film, to też ich nie widziałam, więc nie wiem, czy one były wcześniej, czy później. Wiem, że na tym wózeczku stoją. To nie ta książka, to co czytam. No i może od nich zacznę. W ogóle wczoraj byłam na łyżwach z koleżanką, za co jestem jej bardzo wdzięczna, że mnie wyciągnęła na łyżwy. Natomiast będą to dość drogie łyżwy, bo rozbiłam mój telefon, więc czekam teraz na telefon od naprawy, aż mi zwrócą, bo ma być dzisiaj, więc się cieszę chociaż tyle. Były już pomysły, żeby kupić nowy, ale tak na szybko to nic nie mogłam znaleźć, a telefon, który mi się podoba, jeszcze nie wyszedł. W sensie premiera ma chyba w sobotę, więc niby nie czekałabym długo, ale chciałabym sobie go zobaczyć, a nie zamawiać i potem patrzeć po zamówieniu. Więc na razie sobie swój naprawię i potem będę się rozglądać za czymś lepszym, z większą pamięcią, bo jednak przy robieniu zdjęć, czy to na Facebooka, czy przy jakimś, nie wiem, planuję założyć TikToka, więc może przy TikTokach większa pamięć na pewno się przyda. Nie wiem, czy też nagrywać na iPhone'a TikToki, czy na inny telefon też będzie ładna jakoś, więc muszę to jeszcze przemyśleć. Na razie jestem w fazie myślenia. No ale za długi wstęp jednak zrobiłam, więc przechodzę do książek, które wziąłam kiedyś za darmo, z takiej półki, gdzie ludzie oddają książki, których już nie potrzebują i widać po nich, że dużo przeszły. Tutaj mam pierwszy tom serii Bradshaw High i to jest tom Elita. Będę musiała znaleźć gdzieś kolejne tomy. Ale na razie nie rozglądałam się za nimi, bo na razie chcę zapoznać się z pierwszym. Jeżeli mi się podoba, to pociągnę tę serię. Jest tutaj... Oj. Chciałam jakiś opis, ale to nie widzę. No ale przeczytam to, co jest z tyłu, taki opis od bohaterki, która jest w tej książce. Dziewczyny takie jak ty nie są mile przyjmowane w podobnych miejscach, więc się nie wychylaj i odwracaj wzrok, powiedziała opiekunka społeczna, po czym podrzuciła mnie do kolejnej nory zwanej domem dla trudnej młodzieży. Nie posłuchałam i wzbudziłam zainteresowanie. Chłopcy próbowali sprawić, bym przestrzegała ich zasad, dostosowała się do zaprowadzonego przez nich porządku społecznego. Niestety dla nich nie uznaję zasad, niestety dla mnie są zdeterminowani, by mnie zmusić. Niesłychanie przystojni i traktowani jak elita, trzęsą szkołą średnią Bradshaw High, a ja jestem dziewczyną, która stoi im na drodze. Zaciekawiła mnie ta książka. Po opisie sporo przeszło. Mam nadzieję, że znajdę też inne tomy i że ta seria mi się spodoba, chociaż z Pili i raczej książki mi się podobają, więc taka pierwsza nowość, starość. Kolejna z tych wziętych za darmo książek, one chyba są zalane nawet wodą. Jest to książka Sylwii Kubali, His Ventures. To jest książka z Wattpada, z wydawnictwa Ja. Ja mam z tego wydawnictwa jeszcze książkę She's With Me. I czekam na kolejny tom z tej książki. Muszę zajrzeć, czy już wyszedł, czy jest w jakichś planach, bo naprawdę mi się bardzo podobał. Tutaj jest thriller dla młodzieży, więc nie będzie, podejrzewam, aż tak straszny jak te wszystkie thrillery. Zobaczyłam teraz, że jest tu jakaś siostra diabła.
Przeczytam opis, bo tak opowiedzieć o tej książce nie umiem. Lori Abbott ma 17 lat i właśnie przeżyła najwspanialszy dzień swojego życia. Fantastyczne urodziny świętowane z 4 najlepszych przyjaciół. Lori, Josh, Alex, Nathan i Luke tworzą zgraną paczkę od wielu lat. A teraz chłopcy urządzili koleżance cudowne przyjęcie niespodziankę. W dodatku Josh nareszcie zdecydował się na wyznanie, na które Lori czekała od dawna, choć straciła już nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Cóż, szczęście nie trwa wiecznie, a tym razem nie trwało nawet doby. Dzień po urodzinach cała 4 przyjaciół Lori znika. Chłopcy przestają odbierać telefony, znikają też ich rodziny, domy, do których dziewczyna zagląda, stoją opuszczone, puste. Gdzie się podzieli Josh, Alex, Nathan, Luke i bliscy? I ich bliscy? Co się kryje za tym niespodziewanym zniknięciem? Czy przyjaciele Lori kiedyś wrócą? A jeśli tak, to jakie jeszcze niespodzianki sprawi im los? Jestem ciekawa. Z tego, co mi się wydaje, jest to jednotomowa książka na razie. Chociaż nie wiem, muszę też sprawdzić. Ale jestem ciekawa, bo takie książki niekiedy wypadają słabo. I tu się zgadza, że wattpadowe książki nie są takimi dziełami sztuki, jak takie książki pisane przez pisarzy, chociaż te pisane przez pisarzy często też nie są tak dobre. A ja akurat z Wattpada trafiłam na dosyć dobre książki, takie perełeczki można powiedzieć, więc to jest taka książka. I teraz przechodzę do tych książek, które zdecydowanie są nowościami. Ich tu nie pokazywałam na kanale. Pierwsza z nich, z takich leżących obok mnie, jest to książka Sharon Osbourne, czyli żony Ozzy'ego Osbourna. Ja jestem ciekawa tej książki, ponieważ kiedyś, jak jeszcze na MTV leciała nie tylko muzyka, w sensie leciała muzyka, ale też programy, to było reality show właśnie o Ozzym Osbournie i jego rodzinie i oglądałam te filmy, to reality show i mi się podobało i dlatego też jestem ciekawa, co Sharon Osbourne powie. Ona teraz się bardzo zmieniła, ale córka też. Przeszły jakieś tam metamorfozy. Wydaje mi się, że nie tylko schudły, tak jak mówią, ale jeszcze poszły trochę o krok dalej. Ale naprawdę jestem ciekawa, bo lubię tę postać. Nawet chyba była w British Got Talent, o ile mnie pamięć nie myli. I też ją lubiłam jako jurorkę, więc na pewno zajrzę do tej książki. Nie jest długa, więc kiedyś na pewno przyjdzie jej czas, kiedy będę chciała czytać jakieś autobiografie. Kolejna książka jest to powieść z Younga, Nasze wszystkie światła, Jamie McGuire. Wydaje mi się, że po opisie, to co czytałam, będę płakać na tej książce, bo wydaje się dosyć taka poruszająca, taka trochę w stylu Promyczka, jeżeli ktoś czytał, taka smutna dosyć książka, natomiast ciekawa. Elliot i Catherine zaprzyjaźnili się, gdy byli dziećmi. Pewnego dnia chłopak musiał opuścić miasto i to akurat wtedy, kiedy mała Catherine potrzebowała go najbardziej. Kiedy ponownie się spotykają, są już innymi ludźmi. On jest szkolną gwiazdą futbolu, ona pomaga matce w prowadzeniu pensjonatu. Elliot próbuje odzyskać zaufanie przyjaciółki i z czasem ich relacja się poprawia. Kiedy w mieście dochodzi do tragedii, chłopak staje się głównym podejrzanym. Catherine wspiera go, jednak sekret, który sama ukrywa, może przekreślić ich szanse na szczęście, o ile jeszcze jakaś im pozostała. Także smutna, trochę takiej tajemniczości. No jestem ciekawa tej książki. Na pewno po nią niedługo sięgnę. Również Young, Chłopak taki jak ty, Ginger Scott. O tej książce chyba nie wiem nic. W zasadzie wziąłam ją, dostałam ją ze względu na święta, więc ze względu na okładkę mi się spodobała, ale nie wiem o niej nic, więc teraz z wami się z nią zapoznam bardziej.
Dzień, w którym powinna zginąć, był dniem, w którym rozpadła się jej rodzina, a Jocelyn Winters przestała być miłą dziewczynką z sąsiedztwa, organizującą wyścigi dla wszystkich dzieci. Tego samego dnia zniknął też Christopher, chłopiec, który uratował jej życie. 8 lat później Joss spotyka nowego ucznia swojej szkoły. Chociaż Wes na pierwszy rzut oka wydaje się kimś obcym, to przyciąga ich do siebie jakaś siła. Dlaczego chłopak przedstawia się innym imieniem, skoro na Joss spoglądają oczy Christophera? Joss tylko przy nim czuje się jak tamta mała dziewczynka, której obraz ukryła w najdalszych zakamarkach wspomnień. Wes jednak nie wie, że Jocelyn, którą wtedy ocalił przed śmiercią, tak naprawdę zginęła tego samego dnia. Jestem ciekawa, bo wydaje się być bardzo taka nurtująca ta książka. Ogólnie takie bardziej kryminałowe trochę książki, takie mroczne, nie romanse, więc to jest dobre odejście od tego, co ja ostatnio czytałam w końcówce roku, bo w końcówce roku u mnie pojawiło się bardzo dużo romansów, co widzieliście zresztą na kanale. Nie żałuję, ale mogłoby się pojawić innej tematyki więcej, więc teraz na pewno pojawi się inna tematyka, zwłaszcza z książką, którą teraz czytam i o której trochę Wam opowiem pod koniec. Mam takie plany. Kolejna z nowości jest to Wizard Media i książka Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie, William Boyle. Wydaje się taka dosyć wesoła po okładce książka, ale nie do końca jest taka wesoła. Trochę kojarzy mi się po opisie z piosenką Sleep on the Floor, The Lumineers. Taki klimat właśnie tego wideoklipu, który możecie obejrzeć, jest przedstawiony w tej kładce i w opisie. Rena, wdowa po bruklińskim gangsterze, uderza swojego 85-letniego sąsiada Enzo popielniczką w głowę i wyrusza w najdziwaczniejszą podróż swojego życia. Muszę nauczyć się też czytać. Z początku próbuje szukać schronienia w domu Adrian, dawno niewidzianej córki, mieszkającej razem z jej wnuczką Lucią, tylko po to, żeby Adrian zatrzasnęła jej drzwi przed nosem. Ich sąsiadka Lacey, Wolfie Wolfstein, niegdyś odnosząca sukcesy gwiazda porno i emerytowana hochsztaplerka z Florydy, przyjmuje Renę pod swój dach. Tymczasem Lucia odkrywa, że jej matka planuje zabrać ją w podróż wraz ze swoim chłopakiem, a zarazem gangsterem Richiem, i zdaje sobie sprawę, że babcia jest jej jedyną nadzieją na ucieczkę z domu. Wszystkie kobiety uciekają przed czymś zupełnie innym i nie mają pojęcia, co je czeka. Przyjaciel to najlepszy prezent jest książką pełną wartki, akcji i czarnego humoru, opowiadającą o szukaniu przyjaźni i rodziny w miejscach, w których nie spodziewamy się ich znaleźć. Czarny humor to jest to, co ja lubię, to jest taki mój humor idealny, więc na pewno ta książka też niedługo pojawi się na kanale. Nie wiem, którą z tych bym wybrała najpierw, natomiast wiem, że one się będą pojawiać, bo naprawdę teraz mniej chcę kupować książek, a więcej czytać tego, co mam. Chociaż jak widać, to tak nie do końca wychodzi, bo ja to sobie mówię i mówię. Zostały jeszcze 3 pozycje. Jedną z nich jest Jesienna miłość Nicholasa Sparksa. Ja postanowiłam zaopatrzyć się w tę książkę, ponieważ bardzo kocham film z Mandy Moore, Szkoła uczuć. Tylko że ten film jest dla mnie niebezpieczny, bo gdy tylko rozpoczynają się te napisy wstępne, to ja już płaczę, bo wiem, co się tam będzie działo. Jestem ciekawa, czy książka będzie lepsza od filmu i czy takie samo będę miała odczucie co do tej szkoły, co do tej książki. Mamy generalnie tutaj, powiem tak jak jest w filmie, 2 bohaterów, Landona i Jamie. I on jest takim łobuziakiem, ona jest córką pastora. Więc ona jest taką religijną osobą. No i splot pewnych wypadków łączy ich ze sobą. No i tam współpracują razem przy sztuce teatralnej, w której Jamie właśnie bierze główną rolę na siebie. No ale nie do końca jakby to, co się w nich odrodzi, takie uczucie, które się w nich urodzi, ożyje w nich, będzie takim szczęśliwym uczuciem, ponieważ Jamie właśnie skrywa pewną taką
tajemnicę mroczną, smutną i przygnębiającą. Więc na pewno jest to bardzo smutna książka. Jestem zdziwiona, że ona jest taka krótka. Bo w zasadzie ma tam 220 stron bodajże, nawet nie, 218 stron, więc naprawdę krótka, ale podejrzewam, że naładowana bardzo emocjonalnie. Planuję ją przeczytać jakby po książce, którą teraz czytam, ale nie wiem, czy się na to zdecyduję. Kolejna książka jest to książka z cyklu Sigma Force Jamesa Rollinsa, Ostatnia wyrocznia. Nie wiem tak do końca, czy ten cykl trzeba czytać po kolei. I nie wiem, czy to jest pierwszy tom, czy kolejny. Natomiast wydaje mi się, że mogę to przeczytać spokojnie, oddzielnie. A mam już kilka książek Jamesa Rollinsa tylko po rosyjsku, więc chcę się zapoznać z jego książką po polsku i wtedy wezmę się na pewno za te po rosyjsku, bo trochę przeraża mnie ich objętość, ale ta też jest bardzo duża. Widzę, że też są tu jakieś obrazki, więc na pewno przyjemniej się będzie ją czytać. I przeczytam opis. Bestialstwo, także to popełnione w imię nauki lub bezpieczeństwa narodowego, wciąż jest zbrodnią, a uczciwi naukowcy nie mają licencji na zabijanie, nawet ci, którym się wydaje, że ratują świat. Śmierć w sercu Waszyngtonu. W pobliżu siedziby Sigmy komandor Gray Pierce trafia na starego człowieka akurat w momencie, gdy snajper oddaje do niego śmiertelny strzał. Okazuje się, że ofiara, profesor neurologii, był jednym ze współzałożycieli Sigmy, a ostatnio pracował nad mechanizmem instynktu i intuicji. Żywa przesyłka. Do agentów Sigmy trafia autystyczna dziewczynka o niezwykłych, wzmocnionych wszczepionym implantem zdolnościach, które mogłyby skutecznie wykorzystać służby wywiadowcze na całym świecie i nie jest jedynym takim dzieckiem. Nowy renesans, tak nazywa to, co szykuje światu ogarnięty rządzą władzę rosyjski senator z pomocą grupy savantów, genialnych autystycznych dzieci. Do wcielenia w życie jego planu, które powodzenie oznaczałoby zagładę dużej części półkuli północnej, pozostały już tylko godziny. Żeby powstrzymać szaleńca, agenci Sigmy będą musieli przemierzyć cały świat od Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie przez indyjskie slumsy i ruiny Czarnobyla po podziemne miasto na Aurolu i rozwikać zagadkę, której korzenie sięgają starożytnej Grecji. A więc taka dosyć kryminalna zagadka, przygodowa. Kojarzy mi się z serialem, który był na Netflixie bodajże, albo nie na Netflixie, ale był taki serial, gdzie była właśnie agentka, która nie pamiętała, co się z nią dzieje i ona została właśnie wysłana do CSI po to, żeby być takim kretem. Tylko jak się nazywa to? Nie wiem, jak się nazywał ten serial, ale był taki serial, że ona właśnie nie pamiętała, co się dzieje. To trochę mi się z tą drugą częścią, żywą przesyłką skojarzyło. Dlatego też wybrałam tę książkę. Cykl można kupić nie wszystkie tomy, ale większość w Carrefourze za 12,99 bądź 14,99, nie pamiętam tej ceny. Ja kupiłam za 9,99 w tych koszach takich, co były w Biedronce. Nie mogłam się opanować. Sporo jest jego książek. Ja mam takie, których nie widzę tutaj w polskim wydaniu. Chociaż nie, jest jedna. Ostatnia Odyseja to też jest cykl tego Sigma Force. I jakąś jeszcze mam. Mam Ostatnią Odyseję, Ostatnią Wyrocznię i coś jeszcze. No nieważne. Nie o tamtych mówię, tylko o tej, więc taka ciekawa przygodowa, taka książka akcji, więc to jest coś, co ja bardzo lubię, coś, co mi się podoba. No i ostatnia książka jest to fantastyka młodzieżowa Onyx and Ivory. Książka Mindy Arnett za 15 zł kupiona w Carrefourze. Jest to fantastyka w 2 tomach, na pewno w 2 tomach. Natomiast tylko pierwszy tom wyszedł w Polsce, więc drugi tom będę musiała sobie przeczytać po angielsku, o ile dam radę. Bo angielski idzie mi bardzo ciężko. I ja teraz planuję też przeczytać po angielsku 4. tom
serii Ty, więc nie wiem, jak mi to pójdzie, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Ale wracając do Onyxa, przeczytam też opis, bo oczywiście zazwyczaj w tych nowościach nie wiem dokładnie, o co chodzi. Więc posiłkuję się opisami. Kate jest królewską kurierką, a w służbie pocztowej przeżywają tylko najlepsi i najszybsi z jeźdźców, bo gdy zapada noc, na polowanie wychodzą gaćce, morderczo groźne smoki, nieloty. Podczas jednej z misji dziewczyna natrafia na ocalałego z przeprowadzonej przez gaćce rzezi Corwina Tormen, syna władcy. Corwin był pierwszą miłością Kate, przysięgła jednak wymazać go ze swojej pamięci po tym, jak skazał jej ojca na śmierć. Teraz, gdy ich drogi znów się skrzyżowały, Kate i Corwin muszą zapomnieć o przeszłości, by stawić czoło mrocznej sile mogącej zniszczyć cały znany im świat. Taka typowa w sumie fantastyka, która właśnie to jest taki typowy motyw w fantastyce, jeden z. Więc podejrzewam, że te uczucia ich tam odżyją i podejrzewam, że w pierwszym tomie oczywiście nie dowiemy się całej prawdy i całej akcji, chociaż mogę się mylić. No ale to by była ostatnia książka, więc pokażę jeszcze raz moje nowości, bez mówienia więcej o nich, czyli jest Onyx and Ivory, James Rollins, Ostatnia wyrocznia, Nicholas Sparks, Jesienna miłość. Jestem ciekawa. Przyjaciel to najlepszy prezent dla samego siebie. William Boyle. Chłopak taki jak ty. Ginger Scott. Nasze wszystkie światła. Jamie Maguire. Sharon Osbourne. Ekstremalna autobiografia. He's Dangerous i Elita Brayshaw High. Natomiast ja jeszcze chcę Wam powiedzieć o książce, którą teraz czytam. Jest to książka Człowiek o 24 twarzach Daniela Keyesa. To jest autor, który napisał też Kwiaty dla Algernona. Ja jestem gdzieś już tutaj w tej książce, więc niedługo mam nadzieję, że skończę. Ale ta książka jest naprawdę bardzo ciekawa, zaskakująca. Ona jest napisana trochę jak książka zwykła, taka jakby to była powieść. Trochę jest też właśnie napisana jak taki reportaż o Billy Milliganie, czyli człowieku, którego jakby jednoosobowość rozbiła się na 24 części i mamy tutaj jego całą historię, tak naprawdę od dzieciństwa, od najmłodszych lat do tego, co spowodowało, że został skazany, a później osadzony w szpitalu psychiatrycznym. Jest naprawdę ciekawy przypadek, więc jeżeli ktoś się interesuje, ja pokażę okładkę. Jeżeli ktoś się interesuje, to ta książka naprawdę jest warta polecenia i na pewno więcej o niej powiem w końcówce miesiąca. Przeczytam ją teraz dosyć aktywnie. Bardzo mi się ona podoba i na pewno będę ją polecać. I nie wiem, czy nie będzie na równi z takimi moimi ulubionymi książkami a propos takich właśnie osób, które były osadzone i które były też psychopatyczne trochę, bo tutaj niektóre osobowości miały takie psychopatyczne zapędy. Czyli nie wiem, czy ta książka nie będzie na równi z książką o Jeffrey'm Dahmerze, którą w zeszłym roku o której w zeszłym roku bardzo często mówiłam i która jest taką moją perełką na półce z książkami. A żałuję, że w Polsce jeszcze nie wyszło jej tłumaczenie, ale może z czasem wyjdzie. Miałam nadzieję, że jak będzie ten właśnie serial Dahmer na topie, to może się pojawiła, ale niestety nie. Niestety nie mamy jej w Polsce, no ale czas pokaże, może przyjdzie. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście ode mnie usłyszeć, to dajcie znać w komentarzach, bądź wiadomości na Instagramie. Linki są i w opisie filmu, i na profilu na YouTubie. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego odcinka, tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!